Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj zajmiemy się takim tematem rzeczy, które często trafiają do naszego organizmu i które mogą powodować przeróżne problemy. Problemy, o których normalnie lekarz Ci nie powie, bo praktycznie przeważnie sam o nich nawet nie wie, że one istnieją. Pomimo, że z tym pracują, to czasem sami jednak nie mają zielonego pojęcia, dlaczego tak właśnie się dzieje, że później nagle człowiek ma problemy z tym wszystkim. Jak wiemy, kiedyś już Wam nagrywałem filmik, że człowiek w tym momencie jest w środku tak zanieczyszczony, że powoli nie chce się już ludzi chować do ziemi, ponieważ powoduje to bardzo wielkie problemy później, gdy te wszystkie toksyny z nas wychodzą i trafiają do ziemi. Więc stwierdzono, że lepiej będzie po prostu używać krematorii i tak pozbędziemy się problemu. Niestety ostatnimi czasy okazało się, że bardzo często krematoria są umieszczone gdzieś w okolicach bliskich miast, nie są gdzieś tam daleko, czasem nawet w środku miast są umieszczone. I co się okazało, że nagle poziom toksyn w tych całych regionach zaczął przekraczać wszystkie normy w powietrzu i tak dalej. Więc co? No, Unia wymyśliła na to sposób i po prostu nakazała we wszystkich krematoriach stosowanie filtrów powietrza. Uwaga, takich samych dokładnie jak używają spalarnie śmieci, moi drodzy. Takich samych jak używają spalarnie śmieci. Czyli tak na chłopski rozum można powiedzieć, no praktycznie, że jesteśmy śmieciami na samym końcu i tak się nas mniej więcej traktuje, że jesteśmy spaleni jak śmiecie. No cóż, moi drodzy, to już wszystko nie jest aż takim wielkim problemem. Tym problemem jest to wszystkie zanieczyszczenie, które my mamy. To, że zbieramy sobie różnego rodzaju toksyny z jedzenia, to chyba wszyscy już wiemy. To, że zbieramy je sobie z wody, to chyba też wszyscy już wiemy, że tak jest, więc o tym nie będę Wam dzisiaj tutaj nudzić, czy też o glifosacie i tak dalej, który jest praktycznie wszędzie już i w wodzie, wszechobecny, więc raczej nie ma już ucieczki przed nim i wcale lepiej nie będzie, ponieważ jego pozwolenia zostały przedłużone i można dalej go używać, chociaż we Francji jest taka jedna mała rzecz, która się ostatnimi czasy podziała, a mianowicie tam może kupić teraz preparaty takie chemiczne już tylko i wyłącznie rolnik, taki prawdziwy rolnik, który tam ma dokumenty na to, że jest rolnikiem. I ci ludzie, którzy tam jakieś ogródeczki mają tego typu, ci zostali wykluczeni. Oni już nie mogą sobie kupować takich preparatów i po prostu sobie chodzić tam po ogródku i sobie pryskać, żeby im trawka nie rosła. Także oni już nie mają na to pozwolenia. No, wydaje mi się, jest to bardzo dobry krok. Od czegoś trzeba zacząć. Więc tutaj wydaje mi się, że jest to bardzo pozytywne, że już zabroniono po prostu takim ludziom, którzy w ogóle nie mają zielonego pojęcia. Ja tutaj też takich widziałem, gdzie ma studnię wody obok, ale chodzi i sobie pryska i sobie trawę wypala, wszystko wokół, super pięknie. No, za chwileczkę skończył z nowotworem. I takich przykładów jest wiele, ponieważ używa tą wodę ze studni, a sobie tu pryska zaraz obok, no więc gdzie tu logika w tym wszystkim? Także ludzie sami się o to proszą. Ale dzisiaj o czymś innym, mianowicie protezy, moi drodzy, wszelkiego rodzaju protezy, implanty i tego typu rzeczy, które trafiają do naszego organizmu. Bo jak tam sami wiemy, czasem gdzieś tam coś doskwiera, ponieważ źle jedliśmy i nasze stawy zostały zdegradowane, ponieważ organizm został zakwaszony. No i się nie miał jak za bardzo odkwasić, więc cały czas pobierał rezerwy wapnia i tak dalej z kości. No i wiadomo, że kiedyś te kości się musiały rozpaść, a bardzo często dzieje się tak, kiedy mamy dietę właśnie tak bogatą w węglowodany, czyli wiecie, piękne nasze bułeczki, ciasteczka, czekoladki, nie wiadomo co jeszcze, no to tak ładnie nas zakwasza i później nasz organizm mówi, no dobra, a teraz muszę to jakoś wyregulować, ponieważ pH krwi musi być zawsze takie samo. Ono nie może się zawahać, bo to by się dla nas bardzo źle skończyło. Więc organizm na bieżąco wszystko ciągnie, później nam zęby siadają i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często nam właśnie siadają stawy przez to wszystko. No i kiedy te nasze stawy siądą, no to później idzie się i się wymienia stawy. Tak, wiecie, jak u robota wymieniamy części, pyk, pyk, wyciągamy kolano, wsadzamy nowe kolano, wyciągamy biodro, wsadzamy nowe biodro.
No i tak to właśnie mniej więcej jest. To są takie pierwsze punkty, które mamy. Następnie później mamy przy jakichś wypadkach, załóżmy, kiedy się używa różnych szyn, żeby kości poskładać, tego typu rzeczy. Bardzo często pyta się też wtedy doktor na koniec, jak tam panie, ta szyna, dobra, przeszkadza panu? No nie, nie przeszkadza mi. To dobra, to nie będziemy robić już zabiegu, niech ona tam sobie zostanie w tym, jak panu nie przeszkadza, wszystko super, pięknie, spoko, niech sobie tam siedzi. Później mamy zęby różnego rodzaju, też są różne implanty do środka wstawiane, wiadomo, że jest to też na śrubce. Mamy też różne płytki, niepłytki, które się wstawia, no przeróżne rzeczy są. No i oczywiście mamy też stenty. Bardzo często zdarzają się tytanowe stenty, które są używane właśnie przy sercu, kiedy mamy problemy, bo nasze żyły zostały zatkane. Wiecie, one się tak same nie zatkały, tam po prostu my sami sobie to, wiecie, łyżeczką i widelcem naszuflowaliśmy, żeby one się zatkały, bo one same z siebie się nie zatykają. Natura nie jest głupia i natura wie, co robi. Tylko kiedy my cały czas ładujemy złe paliwo w nasz organizm, które tam w ogóle się nie powinno być w środku, no to wiadomo, że coś się musi w końcu zepsuć. Byś nalał do samochodu, do diesla, benzyny, to byś daleko nie pojechał, czy na odwrót. Efekt byłby natychmiastowy. No nasz organizm ma tam jakąś tolerancję, może jest i troszkę idiotoodporny, że wytrzymuje takie różne rodzaju rzeczy, ale dopóki do czasu. Każdy ma swoje granice i kiedyś każdy te granice przekroczy, jeżeli nie będzie nic zmieniać w swoim życiu. No i później takie problemy występują. Do czego zmierzam? Moi drodzy, wszelkiego rodzaju te protezy, implanty itd., to są ciała obce dla naszego organizmu. To są ciała obce. Nasz organizm nie odróżnia tych metali za bardzo, ponieważ nasz organizm zna metale, które on potrzebuje, jak na przykład żelazo, jak na przykład czy magnez, cynk i tak dalej. Z tych rzeczy takich to organizm sobie korzysta, ale to są metale obce. Bardzo często używa się tutaj tytanu. Tytan jest takim metalem, jak to się mówi, który się nie cząsteczkuje. Czyli, że no niby on tam nie powinien aż tak za dużo oddawać do organizmu, gdzie inne metale by się powolutku coraz więcej by oddawały do organizmu i tworzyły coraz to więcej problemów. Tytan jest na tyle fajny, że on aż tak mocno się nie cząsteczkuje. Jednak nasz organizm dalej widzi to jako ciało obce. Niestety nie toleruje tego. Przy stentach używa się specjalnej substancji, którym te stenty są pokryte. Ona się nazywała Tokemone, jakoś tak, nie Pokemony, tylko Tokomoleny, jakoś tak się nazywała, teraz mi uciekła ta nazwa, ale coś w tym rodzaju. Jest to tam na to dawane i ta substancja, uwaga, ma za zadanie hamować układ odpornościowy człowieka, żeby nie widział tego stentu, który jest w środku wstawiany. Tak, robi się tak jak gdyby troszeczkę niewidzialny dla naszego organizmu. Wszystko by było fajnie i pięknie, gdyby nie było to, że ta substancja działa tylko 2 lata. I po 2 latach już jej nie ma. I wtedy jest różnie. Albo organizm to jakoś tam przetoleruje, albo organizm tego nie przetoleruje i zacznie po prostu to atakować. Jeżeli tego nie przetoleruje, to bardzo często po 2 latach taki stent jest wymieniany. Jeżeli ktoś to ma i już musiał wymieniać, to może się też wypowiedzieć w komentarzach. Może wie, jaki ma wstawiony. Ponieważ jeżeli będzie to tytanowy, no to prawdopodobnie właśnie zeszła z niego ta substancja i wtedy niestety, ale trzeba wymieniać na nowy. Jak wiadomo, do przyjemnych super zabiegów coś takiego nie należy. Gdy ci tutaj ktoś zaczyna grzebać, żeby tam wymieniać jakieś rurki w środku. No, bardzo często mówi się też, no niestety zapchał się stent i trzeba go na nowo zrobić. No zapchał się, bo organizm za bardzo już go też nie stolerował, albo dalej jedliśmy te same śmieci, czyli cały czas te złe paliwo do środka, no i się znowu zatkał. Inaczej być nie mogło. Jeżeli się żyła zatkała, to czemu by się miał stent nie zatkać? No też się zatka. Także no, tutaj mamy właśnie tego typu problemy. Co się dzieje mianowicie? Nasz organizm to jest jak gdyby taki sobotni, czy nie, źle powiedziałem, weekendowy facet, który przychodzi teraz i musi naprawić kran. No wiecie, niedziela, czy tam sobota wieczorem
już późno, wszystkie sklepy zamknięte, nagle okazuje się, że zepsuł się kran, więc no, facet idzie, otwiera tam swoją skrzynkę narzędziową. Co ja tutaj mam? Co ja mogę tutaj teraz wykorzystać na to, żeby to naprawić? No podobnie działa nasz organizm. Przez to, że jedzenie mamy takie, jakie mamy, no niestety nie dajemy mu zbyt dużo narzędzi do tego, żeby mógł działać. Więc jedną z tych rzeczy, które organizm potrafi zrobić, kiedy wchodzą metale ciężkie, i to są właśnie już przeróżne metale ciężkie, ta grupa jest bardzo szeroka tych metali ciężkich, gdzie na przykład mamy rtęć, mamy aluminium, mamy kadm, mamy też i tytan właśnie, no to wtedy organizm co robi? Wysyła makrofagi na to. Tak, ponieważ makrofagi są odpowiedzialne właśnie tutaj akurat w tym, żeby się zajmować wszelkiego rodzaju dziwnymi ciałami obcymi, które się dostają do naszego organizmu. I wysyła właśnie pięknie sobie te makrofagi. No i te makrofagi tam cały czas walczą po prostu z tą protezą, z tym implantem i z tymi metalami wszystkimi ciężkimi, no i są zajęte. Mają cały czas co robić. Oczywiście to się nie odbija tak na naszym układzie odpornościowym, ponieważ nasz układ odpornościowy ma ograniczone ilości tych makrofagów. Kiedy one są wszystkie zajęte tym, a my nagle łapiemy przeziębienie, no to organizm za bardzo nie może teraz tych makrofagów odsunąć stąd i przenieść je tam, tylko okazuje się, że nagle ma za mało mikrofagów, żeby się po prostu obronić przed tym wszystkim. No i wtedy mamy efekt taki, że po prostu co chwileczkę chorujemy. Także, moi drodzy, wszelkiego rodzaju metale ciężkie, czy też implanty, protezy i tak dalej, są bezpośrednio odpowiedzialne za obniżenie odporności naszego organizmu. Dokładnie. Są bezpośrednio za to odpowiedzialne. I później my się dziwimy, czemu my cały czas chorujemy. Już nie musisz mieć nawet żadnych implantów, żadnych protez, ani nic. Ale wystarczy, że po prostu żyjesz w mieście, żyjesz w jakimś większym mieście, czy nawet mniejszym, bo jak nie w większym mieście, to znowu ktoś ci przejedzie po polu i tam opryska tym wszystkim i to na ciebie poleci, czy spadnie z nieba na głowę ci. To są przeróżne rzeczy, co tam lecą. Ja teraz widziałem 2 dni temu samochód, to mówię, co jest, przecież ja go dopiero umyłem. A on wygląda, jakby stał 20 lat nieruszany po 2 dniach, no, także super. Poleciało pięknie na dół. Psy się napiły wody deszczówki, którą one uwielbiają, bo one uwielbiają tą wodę, deszczówkę. Teraz z tych 2 dni się napiły, bo zawsze piją deszczówkę, one nie chcą nawet innej wody pić. No to po tej deszczówce teraz, po tych 2 dniach, jak się napiły, to miałem zażganą całą ziemię. Wszystkie puściły pawia, jeden po drugim, po tej wodzie. Także no, niby piasek miał na nas spaść. No cóż, to jakiś bardzo niefajny ten piasek był, że psom zaszkodził, bo normalnie psy potrafią wypić z kałuży, czy z piasku, ze wszystkiego wody i nigdy takiego czegoś nie było. No tutaj nagle jakoś dziwna reakcja była. Więc to jakiś egzotyczny piasek musiał tam spać, wiecie. Egzotyczny, taki amerykański. Jak to powiedział Kargul kiedyś. Aj, moi drodzy, no i tak to mamy z tym wszystkim. Co z tymi metalami zrobić ciężkimi? Jak się ich teraz pozbyć z tego wszystkiego? Jest na to bardzo fajny sposób, z którego ja też korzystam. Jakiś czas temu przedstawiałem Wam kwas fulwowy. Wtedy to jakaś pani się mnie później zapytała, właściwie napisała z wielkimi pretensjami, że szkoda, że tylko pokazałem kwas fulwowy, a nie powiedziałem, jak go zrobić. No dobrze. Mogę powiedzieć, jak go zrobić. Trzeba wziąć, spakować walizki i pojechać do Afryki, bo tam go głównie robią i sobie tam ziemi nazbierać z tej Afryki i można sobie zrobić kwas fulwowy z tego. Także to nie jest takie proste, ponieważ no tutaj trzeba to wszystko, wiadomo, oczyścić, wyekstrahować, to trzeba mieć całe laboratorium ze sobą wtedy w tej walizce wzięte, żeby go sobie samemu zrobić. No interes niezbyt opłacalny, żeby tam pojechać i to zrobić. Już nie mówię o przeróżnych zagrożeniach, które tam też mogą czekać w tym regionie, bo nie należy to do akurat spokojnych regionów tego świata. Więc kwas fulwowy, moi drodzy, to jest naturalna substancja, która jest w ziemi. Tworzy w ziemi barierę taką, żeby po prostu wychwytywać wszystkie toksyczne rzeczy, żeby one nie wchodziły do wód gruntowych. I dosłownie w tym samym słowa znaczeniu działa to na nasz organizm. Ponieważ kwas fulwowy ma bardzo małe cząsteczki,
wchodzi do naszego organizmu, zaczyna już łapać w układzie trawiennym wszystkie toksyny, przez co odciąża nasz cały układ toksyczny. Za to zabiera ze sobą różnego rodzaju mikroelementy, makroelementy i te wprowadza do naszych komórek. Jest na tyle mały, że pokonuje również barierę krew-mózg i wchodzi do naszego mózgu i stamtąd również potrafi zabierać wszelkiego rodzaju toksyny, które się osiadły. To jest rzadko która substancja takie coś potrafi zrobić. Kwas fulwowy to potrafi. Mało tego, oddaje jeszcze tym komórkom te wszystkie mikro-makroelementy, które ze sobą wziął z pożywienia, czyli dokarmia twoje komórki i żeby było jeszcze śmieszniej, to kwas fulwowy zawiera 45% tlenu w swojej cząsteczce, czyli automatycznie dotlenia jeszcze twoje komórki, żeby one lepiej pracowały. Także mamy praktycznie 3 rzeczy, które naraz się dzieją. Mało tego, kwas fulwowy nie jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za metale ciężkie, ale jest odpowiedzialny też i za glifosat, moi drodzy. To też potrafi usunąć z naszego organizmu, ale też i z układu pokarmowego, kiedy na przykład coś zjedliśmy i sobie wypijemy chwilkę po jedzeniu, to ten kwas fulwowy od razu to zatrzyma wszystko, żeby to się nie wchłonęło do naszego organizmu. Dlatego to jest jedna z takich rzeczy, która jest niesamowita. On jest nazywany naturalnym helatatorem. Kiedy mamy te wszystkie metale ciężkie w naszym organizmie, czy też nawet i te implanty i tak dalej, czy protezy, to niestety, ale cały czas jesteśmy narażeni na ciche zapalenia w naszym organizmie. Nie zawsze one są od razu widoczne. Dopiero po szczegółowych badaniach można stwierdzić, że mamy ciche zapalenia w naszym organizmie. A ciche zapalenia, no niestety, ale też cały czas osłabiają twój układ odpornościowy, przez co będziesz co chwilkę chorować. Wywołują różnego rodzaju choroby autoimmunologiczne, czyli wiecie, łuszczyca, RZS, AZS, Hashimoto, Quasimodo i nie wiadomo co jeszcze. Tego jest naprawdę sporo, w tym się już można pogubić. Kiedyś czegoś takiego nie było. Dzisiaj to mamy niestety. Mamy, ponieważ no, mamy coraz więcej metali ciężkich. Nie dość, że wszystkich wokół, to czasami jeszcze nawet mamy niektóre w organizmie. Tak jak te super fajne plomby w zębach rtęciowe, które były. I teraz czytam ostatnio niedawno artykuł, teraz po tylu latach, kiedy ja już to mówię, kiedy inni to mówią, że nagle stwierdzono, że no jednak warto by było wymienić te plomby i dentysta musi się całkowicie zabezpieczać przed tym. Halo? Ile lat temu ja już o tym mówiłem? Ja już się w międzyczasie zdążyłem zestarzeć, już mi już mi siwe włosy na brodzie wyskoczyły. A oni teraz się dopiero kapli, że te plomby są szkodliwe. Teraz? No bez przesady. To teraz niedawno wyszło, już są zabronione, już ich nie wolno stosować i wprowadzono specjalne procedury, jak je usuwać, że trzeba tamtą gąbeczkę, wiecie, o tym wszystkim już dawno, dawno temu mówiłem. I teraz dopiero nagle o tym mówią. No dobra, lepiej teraz niż wcale. No, zostawmy to tak na tym. Zostawmy to tak. No. I później mamy właśnie te wszystkie problemy. Depresje, moi drodzy. Wiecie, że metale ciężkie, czy też różnego rodzaju metale w naszym ciele właśnie coś takiego też potrafią wywoływać. Tak, możemy mieć również przez to i depresję. Astma. Jest naprawdę bardzo, bardzo wiele dolegliwości przez te metale ciężkie. Dlatego ja wam polecam naprawdę ten kwas fulwowy i my go też tu stosujemy. Widzicie, już jeden jest pusty, już drugi się kończy. Też go cały czas stosujemy, ponieważ to jest bardzo dobra rzecz, która naprawdę pomaga nam tutaj w tym wszystkim. Kwas fulwowy jest też używany właśnie przy cichych zapaleniach, przy nowotworach, przy cukrzycy, przy astmie, przy chorobach autoimmunologicznych, łuszczyce, RZS-y, trądzik, na niegojące się rany, działa przeciwzapalnie. On ma naprawdę sporo bardzo fajnych właściwości i najfajniejsze w tym wszystkim, że jest to produkt naturalny, produkt z ziemi, z naszej ziemi, z naszej matki ziemi. Natura nigdy nie była głupia i ona dobrze wie, co jest grane i daje nam po prostu rozwiązania. Jednak czasem trzeba techniki, żeby do tych rozwiązań dojść. Technikę mamy. Czy ona cały czas działa na naszą korzyść? No nie działa cały czas na naszą korzyść, bo bardzo często jest wykorzystywana negatywnie w stronę nas, ale mamy też technikę, która nam pomaga i która nas tutaj wspiera, żebyśmy normalnie, godnie mogli na tym świecie żyć, a nie cały czas chodzić i chorować.
I to jest bardzo, bardzo ważne w tym wszystkim. Też i właśnie fibromialgii są tutaj bardzo fajne efekty. Też wielu z Was już nam zdążyło w międzyczasie napisać pod różnymi filmami, że zakupiliście kwas fulwowy, sprawdzaliście i tu Wam pomogło na stawy, tu Wam przy jakimś zapaleniu pomogło, tu Wam na to pomogło, na tamto pomogło. Można by tego troszeczkę zliczać, ponieważ widziałem sporo już tych komentarzy tutaj pod filmami, że dziękowaliście nam za to, żeśmy Wam to polecili, że to naprawdę działa, że widzicie efekty. No dokładnie, bo kiedy coś działa, to ja to dopiero polecę. Jak coś nie działa, to tego nie polecam. Oczywiście wiadomo, każdy z nas jest inny. Nie na wszystkiego, nie na każdego musi zawsze wszystko identycznie zadziałać i każdy z nas też ma też inne obciążenia. Jeżeli ktoś pracował na przykład przy metalach ciężkich wiele lat, z 20-30 lat, nie może oczekiwać, choć może i być, że po jednej buteleczce od razu coś się poprawi, ponieważ to wszystko trzeba wyprowadzić z organizmu. To nie jest tak raz, dwa, trzy. Oczywiście, że teraz nie będzie to trwało 30 lat, zanim ty wszystko usuniesz, ale może to już chwilkę potrwać i wtedy jedna kuracja na pewno nie będzie wystarczająca, tylko trzeba będzie ją powtórzyć parę razy pod rząd najlepiej, żeby po prostu to wszystko wyprowadzić. Wiecie, kwas fulwowy działa troszeczkę jak gąbka. Jak ją macie taka pusta i wchodzi do naszego organizmu, znaczy nie, może źle to powiedziałem, gąbka nasącza się, ma tlen, ma wszystkie substancje odżywcze, które wyciągła z pożywienia, dochodzi do tej komórki, wyciska się, oddaje nam te wszystkie dobre rzeczy i znowu się napełnia, ale zabiera ze sobą te wszystkie toksyny, metale ciężkie, glifosat i tak dalej i to wyprowadza z naszego organizmu. Tak to jest chyba najbardziej prosto wytłumaczone, jakbym to mógł wytłumaczyć. Wielkim plusem jeszcze właśnie kwasu fulwowego jest to, że łączy się z komórkami układu odpornościowego T. Komórka T. Te komórki są bardzo, bardzo mocno odpowiedzialne za choroby autoimmunologiczne. Tutaj jest bardzo mocne powiązanie z tym i dzięki temu, że on się z tymi komórkami łączy, bezpośrednio reguluje nasz układ odpornościowy i wycisza właśnie rzuty chorób autoimmunologicznych. One nie są takie, że cię nagle wysypie, tak jak ja miałem kiedyś przy łuszczycy. Jak zjadłem coś złego, to byłem od razu cały czerwony. To właśnie nam kwas fulwowy tutaj ładnie, pięknie hamuje i reguluje nam to wszystko. Także jest to na pewno jakaś fajna alternatywa tutaj, którą tutaj teraz mamy i która jest do dyspozycji w tym wszystkim dla nas. Również w badaniach bardzo fajnie pokazano spadek kadmu. Kadm jest jednym z takich najcięższych metali do usunięcia z naszego organizmu. A skąd go mamy? No mamy go, bo wiecie, kiedyś była benzyna ołowiowa i stwierdzono, no dobra, no ołów zanieczyszcza strasznie to środowisko. Wiecie co, dobra, wyciągniemy ten ołów. Teraz mamy piękną benzynę bezołowiową. Jednak te silniki na tym nigdy w życiu by nie pracowały, więc tak wiecie, a dodamy kadmu do tej benzyny zamiast ołowu. Czyli wpadliśmy tak w sumie z deszczu pod rynnę i o tym się nie mówi, ale w benzynie jest kadm. Teraz nie mamy już ołowiu, chociaż jego ulice są jeszcze wszędzie pełno przez te auta, które przyjechały, ale za to mamy kadm. I ludzie się dziwią, skąd ja mam kadm w sobie? Przecież ja nigdzie nie mam kadmu. No nie masz kadmu, wystarczy, że się przespacerujesz gdzieś na zewnątrz i ci auto obok przejedzie, który jedzie na benzynę i już masz kadm. Za darmo, nawet nie musisz płacić za to. Także no, super świat, nie? Dostajesz to po prostu za darmo już kadm. A kadm jest takim właśnie metalem ciężkim, który jest bardzo, bardzo ciężki do usunięcia z organizmu. I kwas fulwowy zdało radę w badaniach o 17% go obniżyć przy jednej kuracji, która była robiona. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, gdzie się udało tutaj obniżyć. Także no, badania pokazują po prostu, że to bardzo fajnie działa. Właśnie na te wszystkie metale ciężkie jest takim naturalnym helatatorem, dzięki czemu no, usuwa te metale ciężkie i nie robi takich, wiecie, negatywnych konsekwencji, jak to robi helatacja, bo tam bardzo źle się ludzie czują po tym. No bo wiecie, helatacja zabiera wszystko ze sobą, te dobre rzeczy też, tam później się to uzupełnia znowu kroplówkami, ale to już nie jest to, jak to ma być, ponieważ to już wszystko zostało zachwiane, no i później tak się czujemy, jak się czujemy. Kwas fulwowy tego nie ma, on jest właśnie bardzo, bardzo fajny, fajnie się to wszystko rozkłada i jest naprawdę super. Drugą rzeczą, która też jest, to jest glutation, moi drodzy. Glutation również bardzo fajnie pomaga helatować metale ciężkie z naszego organizmu. Też jest bardzo mocno polecany. My łączymy sobie te metody. Ja sobie biorę rano glutation,
a wieczorem kwas fulwowy przed spaniem. Oczywiście można brać też tylko i wyłącznie kwas fulwowy, nie trzeba się glutationem. Myśmy się wcześniej już glutationem suplementowali, nim odkryliśmy kwas fulwowy, ale wcześniej właśnie glutation był takim numer 1. U nas teraz na ten moment jest kwas fulwowy numerem 1. Biorę sobie po prostu 8 ml, sobie odmierzam, wrzucam to sobie do jakiegoś soczku, najlepiej to sobie wrzucić. Można też do wody, żeby ten smak troszeczkę rozbić. Fajnie też użyć na przykład wody z cytryną. Tam parę kropelek cytryny do wody i to dodać, ponieważ kwas fulwowy ma taki, jakby mam to powiedzieć, niezbyt piękny smak. Zostawia ci takie fajne uczucie w ustach, które no na pewno nie jest cukierkowe ani ciasteczkowe. Ma po prostu ten taki posmak w sobie, taki troszkę no, ziemny bym to nazwał, coś w tym stylu. Więc można to umaskować. No, bardzo fajnie woda z cytryną na to działa. Pyk, pyk, parę kropelek wody z cytryną, wlać te 8 ml, gul i wszystko super fajnie. I nasze metale ciężkie, glifosaty, wszystko się ładnie, pięknie usuwa z naszego organizmu i o to wszystko w tym chodzi. Moi drodzy, to będziecie mieli w opisie zalinkowane. Znajdziecie tam zestaw kwas fulwowy i glutation, jeżeli ktoś chce to robić tak. Lub możecie też i sobie osobno zakupić kwas fulwowy, czy też osobno glutation. Będziecie mieli linki wrzucone po prostu do tego. Tam jest ten sklep, gdzie my to kupujemy też sami dla siebie, ponieważ tego też non-stop używamy. Także to macie tam. Znajdziecie tam też kod zniżkowy, który Wam jeszcze da dodatkową zniżkę na to wszystko. Dzięki temu też i wspomoże malutkim procentem taki zakup też i nasz kanał. Także to tu też jest jak gdyby jakimś małym plusikiem dla nas, żebyśmy tutaj dalej mogli dla Was spokojnie tworzyć. Kokosów z tego nie ma, o to się nikt martwić nie musi. To są praktycznie groszowe sprawy, ale grosz do grosza i tam uzbiera się te pół kosza, żeby po prostu zapłacić te wszystkie rachunki, ZUS-y i nie wiadomo co jeszcze. I żeby mieć święty spokój na to wszystko. Także moi drodzy, ja Wam wszystkim dziękuję za wysłuchanie tego filmu. Mam nadzieję, że coś z tym zrobicie, że nie tylko to wysłuchaliście i powiecie, no dobra, fajnie, metale ciężkie, spoko, super. Magnes mnie nie łapie, to mogę chodzić dalej. Tacy też są, ale że naprawdę coś z tym zrobicie, ponieważ no, to nie jest śmieszne to, co my dzisiaj w naszych organizmach mamy, że kiedy już krematoria muszą zakładać filtry do palenia śmieci na swoje kominy, kiedy my jesteśmy utylizowani. To pokazuje ogrom tego zanieczyszczenia, które my mamy w naszym organizmie. I z tym chodzimy dzień w dzień. Więc chyba czas w końcu to usunąć z tego organizmu i się tego pozbyć. Także ja Wam wszystkim dzięki, życzę Wam miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!